Cześć, witajcie w nowym vlogu. Tym razem trochę nietypowo zaczynam, bo zaczynam w domu, tak, kameralnie. Z tyłu to jest tylko taka mała reklama. Ostatnio byłem w Alicante, więc zapraszam na filmy z Alicante i trip reportów. Na razie, jak to nagrywam teraz, bo dzisiaj jest koniec lutego, 26 dokładnie, to już jest trip report do Alicante, a jeszcze przede mną montaż tripu powrotnego do Katowic, ale to już jak będzie ten film, który oglądacie, już powinien być na kanale. Także zapraszam serdecznie i już od razu przełączam się na pełny ekran, żeby ja był taki malutki. Chwilę będę mówił, a potem oczywiście pojadę tam, gdzie mam pojechać, czyli pojadę dzisiaj pierwszy raz pociągiem na lotnisko w Pyrzowicach z Katowic, tak? Pojadę i od razu tutaj sobie szukam połączenie, tak? Na portalu portal pasażera.pl. Jakoś lubię szukać tutaj, bo tutaj tak dokładnie, fajnie to wszystko widać. Klikam szukaj i wiem, że już będę miał o 10:08, bo przed chwilą bilety kupiłem, zaraz Wam powiem za ile. Ale dokładnie, zobaczcie, poszukało mi, oczywiście nie ma bezpośredniego połączenia, więc poszukało mi połączenia z przesiadką. Przesiadka będzie tym razem, bo jeszcze nie jechałem, ale pojadę pewnie kilka razy jeszcze, więc to jest, tak można powiedzieć, tym razem pojadę przez Zawiercie i zobaczcie, będę miał wyjazd o 10:08 i dojadę o 11:26, a jak sobie kliknę szczegóły połączenia, tu już widać teraz, że to jest 71 km, godzinę 18. To są osobowe pociągi, przynajmniej do Zawiercia. W Zawierciu będę o 11:05 jest przesiadka, czyli mam tylko 5 minut. Mam nadzieję, że pociąg poczeka na mnie, jeśli by się spóźnił. Zobaczymy. I tutaj muszę się przesiąść w Zawierciu z peronu pierwszego na peron trzeci. To jest taki boczny peron, który został zbudowany specjalnie dla tej linii do lotniska i do Tarnowskich Gór. I tam właśnie o 11:05 będzie pociąg przez Porębę, Siewierz, Mierzęcice do Pyrzowic. I on tak naprawdę pojedzie, patrzcie, od 11:05 w Zawierciu jest odjazd i już 26 po 11 będzie w Pyrzowicach, czyli 21 minut pojedzie. To jest około 20 km. To tak w kilometrach nie jest dużo, ale wiadomo, jak ma jeszcze 3 stacje po drodze, to fajnie. I to będzie linia 182, tak? Linia kolejowa, numer linii. Ta trasa z Zawiercia do Pyrzowic i ten pociąg, może ja tutaj kliknę na niego. W ogóle zobaczcie, skąd on jedzie. Ten pociąg, którym potem pojadę do lotniska, ten drugi mój, będzie wyjeżdżał o 10:30 z Częstochowy. W Zawierciu jest ta właśnie przesiadka i zmiana toru na linię, na tor 182, tak? Czyli linię kolejową 182 i on przez Pyrzowice jedzie do Tarnowskich Gór. Z Pyrzowic do Tarnowskich Gór jest tylko niecałe 20 minut, nie? Zobaczcie, 27 po i 44 po jest już w Tarnowskich Górach. A jak sobie zobaczyłem tak naprawdę rozkłady autobusów, na przykład z Poręby do Zawiercia albo z Siewierza do Zawiercia, zobaczcie, tutaj mam takie rozkłady. Nie, to są rozkłady pociągów. Tutaj mam rozkład. Zobaczcie, jakbyśmy chcieli, na przykład, bo to nie jest tylko tak naprawdę jeszcze a propos, jakby po co jest ta linia kolejowa, bo do samego lotniska jakby było ta linia kolejowa, to mało ludzi by jeździło, prawda, bo tak przeważnie jest na świecie, że 10-20% to już jest dobrze pasażerów lotniczych, tak, pasażerów lotnisk korzysta z kolei. Tak gdzieś w kilku miejscach słyszałem, tak, tam gdzie są już linie kolejowe. Ale oczywiście to jest różnie, pewnie może są takie, gdzie jest 50% ludzi, którzy korzystają z kolei, jeśli lecą gdzieś, ale nie można budować tylko kolej do lotniska, tylko to powinno być przy okazji. Tutaj tak zrobiono, tak, czyli linia kolejowa 182 z Zawiercia do Tarnowskich Gór i zobaczcie, na przykład rozkład autobusów dziesiątki z Siewierza przez Porębę do Zawiercia i zobaczcie, w Siewierzu on jest, przypuśćmy, także pierwszy tam lepszy, 4:48 wyjeżdża z Siewierza, w Porębie jest tam w okolicach 5, i 5:32 jest dopiero na dworcu w Zawierciu, tak, czyli 40 minut, tak, nawet więcej, 44 minuty jedzie aż ten autobus z Siewierza do Zawiercia, a zobaczcie jak długo jedzie, tutaj mam chyba rozkład Siewierza, przypuśćmy o tej 4 rano,
No jest o 5 akurat, 5:54 i zobaczcie, o której jest w Zawierciu. 6:06, tak? Czyli to jest 6 plus 6, 12 minut jedzie. A jeszcze lepiej sytuacja wygląda z Poręby. Z Poręby do Zawiercia pociąg jedzie 7 minut. A gdzie tutaj mam? A na przykład autobus o 5:59. No wiadomo, tutaj zobaczcie, jest dużo tych przystanków autobusowych, ale przypuśćmy gdzieś tam z centrum. O 6:11 wyjeżdża, a w Zawierciu jest ten autobus o 6:37, czyli 26 minut. A pociąg jedzie o tej 6:06. 6 minut jedzie. Różnica 20 minut tylko na dojeździe do Zawiercia. Jakby tylko jeszcze częściej jeździły pociągi w przyszłości, mam nadzieję tak będzie, jak już będzie linia kolejowa z Tarnowskich Gór do Katowic zbudowana, tak, wyremontowana, bo teraz ją rewitalizują chyba i tam jeżdżą autobusy, więc jak to jeszcze będzie zrobione, to myślę, że będzie więcej pociągów puszczonych na tej trasie pomiędzy Tarnowskimi Górami a Zawierciem, bo może będzie taki, jak to się mówi, taki ring dookoła, można powiedzieć, GZM-u przez Katowice, no to myślę wtedy, że będą przynajmniej co godzinę pociągi na tej trasie, więc taka Poręba, Siewierz, Mierzęcice naprawdę będą miały dużo lepszy dostęp do kolei niż jeszcze niedawno to w ogóle nie było dostępu, tak? Teraz już jest 10 pociągów dziennie, ale to nie jest jeszcze ostateczny rozkład, no bo wszystko jest jeszcze w budowie, tak? W okolicach. No jeszcze będzie remontowany katowicki węzeł kolejowy, to potrwa kilka lat. Więc tak naprawdę ostateczna i taki docelowy rozkład jazdy będzie za jakieś 5 lat. No. Ta trasa dopiero działa od ilu? Od 2,5 miesiąca, bo od grudnia 2023, więc dajmy też szansę tej linii. Mam nadzieję, że będzie dużo osób nią jeździło w przyszłości, bo ostatnie były statystyki ze stycznia, to 35 000 osób jechało przez tą trasą. Także nie jest to dużo, ale no zawsze coś, prawda? Dobra, ale teraz kupuję bilet, bo już trochę za długo gadam. No ja pewnie będę pokazywał jeszcze tam jakieś obrazki, mapy w tym czasie, jak mówiłem troszeczkę. Oczywiście w terenie też będę za chwilę, więc kupuję bilet. Znaczy kupiłem już go wcześniej, ale chcę Wam pokazać, jak kupuję. Wchodzę na kolejeśląskie.com, stronę, na razie przez stronę wszystko. Można to przez aplikację kupić, na przykład e-podróżnik, ale zobaczcie, Katowice tu wpisuję oczywiście. Tutaj wpisuję Pyrzowice. O, tu nawet można albo w Pyrzowice wpisać, albo Katowice Airport. Zobaczmy, czy zadziała Katowice Airport, bo tak sobie nie wpisywałem wcześniej. Zobaczcie, Katowice Airport jest, więc spokojnie można. No w sumie teoretycznie są dwie stacje, tak nazwane, ale dobra, zobaczymy, czy to zadziała. I tutaj teraz, no przypuśćmy za chwilę, tak? Tylko bez... Właśnie, jedną rzecz przed chwilą taką dziwną zauważyłem, ale dobra, zaraz zobaczycie, czy teraz to będzie to samo. A nie, już teraz się naprawiło, wszystko jest dobrze. Czyli zobaczcie, o 10:08, znaczy chciałem sobie jechać godzinę wcześniej, żeby mieć godzinę czasu w Zawierciu, ale nie mogłem kupić biletu. To jest taka i ciekawostka, i trochę, no, zmartwiłem się, bym powiedział, tak? I nie pozwoliło mi zrobić dłuższej przesiadki niż te 5 minut tutaj akurat, w tym wypadku. No dobra, nieważne, klikam, zobaczcie, cena biletu normalnego 19,95, to jest 70 km, pamiętajcie. Kup bilet dajemy i tutaj sobie można jeszcze wybrać, zobaczcie, tam i powrót. Ja już sobie kupiłem tam i powrót, bo będę tą samą trasą wracał, więc nie będę jechał dookoła, bo póki co pociągów nie ma z Tarnowskich Gór, więc dojadę tylko do lotniska i z powrotem. I dałem tam i powrót i wtedy nie jest to 2 razy 19,95, czyli prawie 40, tylko jak jest tam i powrót, to jest 35,90, więc te kilka złotych taniej. I to się nazywa taryfa tam i z powrotem taniej, tak? Bo jakbyśmy chcieli zwykłą tam i z powrotem, to byłoby 39,90, normalny. Jakbyśmy chcieli bilet dłuższy, przypuśćmy zatwierdź, o dobra, nie wiem, czy to o to chodzi, czekajcie, no, czemu mi nie pozwala? O, tak, zmieniło mi już, dobra, no. Dziwne czasami są te strony, ale dobra, zobaczcie, bilet miesięczny tam, imienny, ciekawe o co chodzi, no chyba tam i z powrotem, rozumiem, się jeździ. Dobra, to 190 zł kosztuje, a bilet sieciowy, to też jest imienny, sieciowy 400 zł, no to chyba jednak tam i z powrotem to się liczy wtedy. Nie rozumiem trochę tego, prawdę mówiąc. To musi mi ktoś kiedyś potwierdzić, o co chodzi w tym. Ale dobra, no ja i tak tylko raz jadę, no bo nie jestem pracownikiem lotniska,
więc ani nie mieszkam w okolicy lotniska, więc jadę tam i z powrotem z Katowic i 35,90 płacę. No i to wystarczy zapłacić i przyjdzie Wam na maila ten bilet, no tak jak to w wielu miejscach się kupuje. No dobra, jeszcze jedna rzecz, to już na żywo oczywiście, jak dojadę do lotniska. Tutaj przygotowałem sobie taką trasę dojścia z lotniska na lotnisko, z stacji kolejowej Pyrzowice Lotnisko do terminala, bo póki co to jest terminal w tym miejscu, ale za parę lat już są plany, że będzie w tym miejscu, więc idealnie na wprost będzie stacja kolejowa, no i się będzie szło przez parking, czy jakimś tam chodnikiem zadaszonym, tak to chyba jest w planach, czy nawet podziemnym przejściem do lotniska, będzie dużo krócej. Teraz mi wyliczyło tutaj 455 metrów tędy, tą trasą. Tutaj przy hotelu Moxy się idzie wzdłuż ulicy Transportowej. No zobaczymy, bo w sumie tędy nigdy nie chodziłem. Tak naprawdę zawsze dojeżdżam autobusem prosto pod terminal, ale tym razem pójdziemy tędy i wszystko Wam pokażę. Dobra, koniec tego gadania. Oglądamy moją przejażdżkę, mam nadzieję. I idziemy na pociąg. I już jestem na dworcu w Katowicach. I zobaczcie, tutaj główny budynek dworca. I idziemy na... Może nie na peron, bo jest jeszcze 9, jest jeszcze 20 minut, ale zobaczycie dworzec na chwilę. W sumie tak, to jakbyście chcieli jechać, o zobaczcie, na dół autobusem, no to jest tam dworzec autobusowy i można na lotnisko dojechać. Ale ja oczywiście jadę pierwszy raz pociągiem do Pyrzowic. I zobaczmy odjazdy. O 10:08 jest pociąg do Częstochowy. Nie wiem, czy widzicie. I on jedzie przez Zawiercie, no i właśnie na niego idę. Jakbyście nie mieli jeszcze biletu, to można tutaj w automacie biletowym kupić. Może Wam pokażę w sumie, jak już tu jestem. Szukamy, zobaczymy, czy jest pełna lista stacji i jest Pyrzów Lotnisko. Zrobimy tam i z powrotem, dalej. Normalny, no, tu jest. O, i mamy... Jak to jest możliwe? 30 zł 78 groszy? Jak to jest możliwe? To czemu ja zapłaciłem więcej? Patrz, no jest Pyrzowice Lotnisko. No mogłem tu w automacie kupić, mógłbym tym wcześniejszym pojechać. No i to jest ciekawe, że ja zapłaciłem 35 z groszami. No nie jest to duża różnica, no ale myślałem, że była mowa, że przez internet i przez automatach jest taniej niż na tym, nie? Niż na F-kasach. No dobra, nieważne, teraz to już nie będę tego rozkminiał, ale zobaczyliście, w sumie sam się zdziwiłem, że jest trochę taniej. Czyli za 30 niecałe 1 zł można dojechać tam i z powrotem do Pyrzowic Lotniska. Chociaż trochę stacja inaczej się nazywała, bo tam to było raz Pyrzowice, a raz Katowice Airport, nie? Tam w nawiasie. No dobra, tutaj jest, no wiadomo, przejście podziemne pod peronami. O, to jeszcze można zobaczyć Częstochowa 10:08 i peron 3. Ostatnia cyfra to jest peron. I zobaczcie, tu jest takie przejście podziemne. No wiadomo, no, uczyć Was nie będę, jak się wchodzi na pociąg, nie? No trochę na pewno to wiecie już, ale przynajmniej zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, to był drugi peron i za chwilę 3. Tak, no i będziemy sobie czekali na pociąg. Idę i do góry. No i to jest peron, no i po prostu trzeba czekać. No ja jeszcze mam 20 minut, więc sobie pochodzę. A z Wami się za chwileczkę spotkam. Wróciłem na chwilę do automatu, bo nie dawało mi to spokoju. I zobaczcie, tu już jest normalna cena, taka jak ja płaciłem. Wiecie dlaczego? Bo ten automat, też może o tym nie wiedzieć w sumie, wybrał mu najkrótszą trasę, czyli przez Tarnowskie Góry. Nie było nigdzie napisane Tarnowskie Góry, a jak sobie ustawiłem tutaj przez, jeszcze bo można ustawić przez, nie? Zaraz zobaczycie, o tutaj dałem przez, Zawiercie, wybrałem, to wtedy wyszła ta cena. Także ok, wszystko mi się wyjaśniło. Wracam na peron, już słyszałem, że go zapowiedzieli. Zobaczcie, tutaj jest, tak, dokładnie, zobaczcie, do Białegostoku i do Częstochowy, mój na peronie 4, czyli do pociąg osobowy do Częstochowy, Kolei Śląskiej. O, zobaczcie, fajny Intercity do Białegostoku, niestety nie mój. Mój z tej strony będzie i zaraz zobaczymy, jak wjedzie na tor 4. I nadjeżdża Elf 2
produkcji bydgoskiej Pesy. 2 czteroczłonowe chyba. Wiecie, tak naprawdę chyba jednak pójdę do pierwszego składu, bo tam trzeba się przesiąść, będę miał 5 minut. To jest bardzo mało, jak na koleje. Więc sobie wejdę, no nie wiem gdzie tam jest to przejście takie podziemne, żeby iść do tego na trzeci peron. Dobra, lecę, siadam tu. Dobra, ruszamy z minutowym opóźnieniem, ale na szczęście w Sosnowcu są 3 minuty. No, postoję, więc pewnie. Tutaj już chyba tory szyn czekają na wymianę. Takie zardzewiałe to znaczy, że będą wymieniane. No właśnie, te zardzewiałe. No, fajnie, że są podkłady też. Czyli będzie się działo. To już pomiędzy Sosnowcem a Będzinem budują kolej aglomeracyjną. Mam nadzieję, że te tory takie aglomeracyjne dodatkowe. On tylko przez to zdążył. Jestem przed Łazami. Kilkuminutowe opóźnienie, ale podobno jest zgłoszone moja przesiadka w Zawierciu i powinienem zdążyć. A teoretycznie mam 5 minut. Miałem na przesiadkę, nie? Więc może z minutkę poczekać pociąg. Jadę teraz 114 na godzinę i spieszę się do Zawiercia, proszę Państwa. Jest jeszcze jakieś 4 km. Tu jadę podbudowaną drogą, obwodnicą na drodze krajowej 78. A tutaj zobaczcie, już jest ten tor w stronę lotniska, tylko jakby od południa to jest. Tu nie jeżdżą pociągi póki co. W przyszłości pewnie będą jeździły z Katowic. A teraz, zobaczcie, zaraz będzie ten tor, po którym ja pojadę, czyli z północy, od Częstochowy. No tam coś nawet kopią przy nim, jest widać koparkę żółtą. O, widać ten tor. Co tam jeszcze robią w sumie? Nie, bo to tak obok toru w sumie jest jakiś taki plac. Dobra, to tyle. Czas na mnie. Na chwileczkę wyłączę, jeszcze raz włączę, żeby potem się nie był za długi filmik z tego mojego biegu. Dobrze, dojeżdżam do stacji. A, czyli to jest ta stacja niestety chyba. Chyba to nie jest ten peron. Czyli będę musiał iść z pierwszego peronu przy dworcu aż na ostatni peron. To jest z tej strony. Tu biegam. Ale co mój pociąg już jest. Jak ja tam na trzeci peron, wiecie? Trochę przyspieszy. Będzie. Ale jestem przynajmniej.
Gdybym był na tym drugim poziomie, to bym miał bliżej. Pewnie są trzeci peron więc tu jest peron drugi i peron który? Peron trzeci. To jest ten, bo jakoś dziwnie oznaczone było. To Gliwic. O, dobra jest. To na mnie Państwo czekali. Dziękuję. A jeszcze ktoś wie? Nie, tylko ja. Z tego co wiem, to ja. Za 28. Za 20 osób może było. No, zobaczcie, jak się zmęczyłem. Ważne, wsiadłem minutkę. Spóźnienie miał tylko pociąg przeze mnie. Włączę nagranie całego i zobaczymy, coś tam potnę pewnie. Następny postój na stacji Poręba. Pięknie. Zobaczcie, jak to fajnie widać. Jest zakręt, gdzie jest stacja Kądzielów. Aha, bo ona, nie wiem, czy ona działa w sumie. Chyba jeszcze nie działa. Zawiercie Kądzielów. Ciekawe, jak będzie z tego filmiku, jak biegłem. Ale na przyszłość to nie jest to dobre rozwiązanie, aż taka krótka przesiadka. Bo osoba starsza bez ze 3 minuty dłużej szła. I jeszcze z walizkami, no to wiecie. Przynajmniej 10 minut powinno być. Jadę. No i też przyspieszył 114 na godzinę jedzie. Jak będziemy jechali teraz równolegle do tej budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercie. Tutaj widzicie na mapie. Kawałek tutaj screena puszczam. A może tak. No, pani konduktor w tym pierwszym pociągu powiedział, że to ja biegnę na pociąg, więc tak powiedziałem też. I zaraz ruszyliśmy, nie? Więc tylko minuta opóźnienia była. O, tam widać fajnie te tory tutaj zrobione w takim małym wąwozie. A z lewej strony gdzieś powinna być budowana ta, zobaczmy. A nie widać za... O, tu. Droga krajowa 78, czyli obwodnica tutaj Poręby i Zawiercie. Dobra, ja idę z tej strony, bo siedzę. To mi się lepiej widzi. No dobrze to zrobili tak równolegle. Przynajmniej jeden pas wycięty, przynajmniej kawałek oczywiście, bo zaraz będzie i tak miasto. Jestem troszkę zmęczony jeszcze. Ale to jest piękne. 19 km około do lotniska. No, zaraz będzie miasto Poręba.
8, 105, no już zwalniamy oczywiście. To pięknie. Zbliżamy się do stacji Morywa. No i tutaj taki parking. Powinien tu zrobić większy parking przy stacji kolejowej. No przystanku raczej, bo to przystanek jest. Co dwie osoby przynajmniej są tutaj, które będą wsiadać. Ciekawe, ile osób wysiądzie. I ruszamy z prędy. Co to się stało? Coś mi się z mapką zepsuło. Następny postój na stacji Siewierz. I już 100 na godzinę jedziemy. Super. Tu znowu widać zakręt i taki chyba wycięty las pod tą trasą, chociaż tu tak zawsze była trasa, nie? Tylko pewnie troszeczkę rozszerzyli to miejsce, ten pas kolejowy. Kolejna droga jakaś, a też 78, no, ale stara. I tam z lewej strony już jest nowa część trasy, no to widać na mapie. No ładnie, teraz 110 jedziemy, zaraz będzie Siewierz, pojedziemy pod tą główną trasą na Warszawę. W sumie chyba pod, no tak, pod 115 nawet teraz, ładnie. No i znowu słońce. I za chwilę będzie stacja Siewierz. Zbliżamy się do stacji Siewierz. Bocznica kolejowa. Ciekawe, co to była za bocznica. Ale tutaj zakład jest jakiś. Nie, coś tam na północ. Aha, to jakby takie zakłady dolomitowe na północy. Ciekawe, czy to działa w ogóle. Stacja jest z lewej strony. W sensie peron. No my jesteśmy. No tak.
Siebierz. Okna troszkę brudne. Za chwilę będą... Tutaj tak trochę było ciemniej, więc nie nagrywałem całej trasy. Za chwilę będą Mierzęcice, bo jesteśmy w lesie właśnie. I potem już będą Wyżowice, proszę Państwa. Dobra, teraz włączę jeszcze. O, i teraz już 113 na godzinę jedzie. Szkoda, że jakiegoś jeszcze samolotu nie ma, który podchodzi do lądowania. Dokładnie za tymi drzewami by był widoczny. Bo zawsze nad miejscowością za dzień się podchodzi do lądowania, jeśli oczywiście od wschodu się ląduje. Dzisiaj ja nie będę latał, ani nie będę widział z bliska samolotów. No niestety, nie widać, proszę Państwa. O, Mierzęcice. Już za drogą jest na stacji. O, proszę Państwa. Coraz bardziej się ekscytuję. Coraz bliżej lotniska. No to tak tu ledwo co się mieści. Pociąg, czy tak tylko... No właśnie. No ja tu chcę z tyłu wysiadać. To... Oczywiście Pyrzowice mają dłuższy peron. Z tego co widziałem. No i to już zaraz będzie lotnisko. Ale pięknie. Wiecie, przejdę sobie już do schodów, do drzwi. O, coś pięknego. No to czekam długi czas. Już tak naprawdę jesteśmy na wysokości pasa startowego. O, jak tutaj jest dużo torów teraz, fajnie. A i tam to chyba też... W sumie nie wiem skąd tam ten tor, może będzie tutaj, jak ona się nazywa, takiej bocznicy kolejowej przy lotnisku i tam będzie baza paliw w przyszłości. Ale to już nie znam planów akurat takich dokładnych. Na godzinę. O, zobaczcie. O, wieża kontroli lotów, pięknie. Jakaś stacja. A tutaj mamy terminal cargo. No, świetnie. Z tej strony to jeszcze nie widziałem lotniska naszego. Cudownie, cudownie. Inter Air stał, a tutaj budują ten parking. A właśnie, to będzie parking nowy. Taki osobowy oczywiście. Tego nigdy za wiele przy naszym lotnisku. O, i Dreamliner stoi. O, tutaj jest droga wojewódzka, jest to się zawsze tym rądkiem dojeżdża w lewo już na terminal. Patrzcie, piękny Dreamliner stoi przy hangarze. No i moment historyczny. Wyżowice lotnisko. Mogłoby jeszcze pani automat mówić, że to jest Katowice Airport. Na asfalt chyba nie widać. Tylko Wyżowice lotnisko. No ale okej. Jest dobrze. Zawsze są jakieś małe rzeczy, które trzeba poprawić i będzie idealnie. Zobaczycie w ogóle, jak to wychodzi. Jestem, proszę Państwa. O, no, pięknie, kilka osób i wysiadło i wsiadło. No, to mi się podoba. Prawda, myślałem, że o tej porze mało ludzi będzie wsiadać, a to jednak trochę jest. No tak szacuję, że około 10 osób wysiadło. Pięknie.
wzruszyłem się. 11:27, no czyli tak naprawdę minutę spóźnienia. Można powiedzieć przeze mnie, ale tak naprawdę nie przeze mnie, no bo były roboty w Będzinie. Następny pociąg będzie jechał za 45 minut. Kilka osób chyba też wsiadło z tego, co zdążyłem zobaczyć. Test systemu. I zaraz zobaczycie, mam nadzieję, zaraz za 45 minut wrócić. O. I pojechał do Tarnowskich Gór. A teraz zobaczcie rozkład jeszcze. O, do Zawiercia będę jechał tak o 12:19. Tutaj strasznie duża różnica. Taka dziura czasowa, ponad 3 godziny po 12. No ale dobra, zdążę na niego, więc wszystko jest ok. Jestem już na stacji lotniskowej, stacji kolejowej i teraz jest czas na przejście. Sprawdzimy właśnie dokładnie, ile to się idzie i w jakich warunkach. To jest przejście podziemne, więc muszę tam oczywiście przejść legalnie, tak, czyli pod ziemię. Czasami będę przyspieszał, ale czas Wam podam oczywiście pełny. Teraz dokładnie jest godzina 11:30. O, tutaj patrzcie, tutaj są jakby co windy. O, tu pokazuje, że na Katowice Airport w lewo, tak, jest tędy. I drugim peronem, tak, bo to jest drugi peron, jest wejście już tutaj do tej drogi. Przyspieszę troszkę i zaraz zobaczymy. Pamiętacie, 11:30 było przed wejściem do tutaj wejścia podziemnego. Dobra, widać, że ci ludzie wszyscy wejdą z tego mojego pociągu. Jest takie przejście. Zobaczcie, tu już jest hotel Moxie. W przyszłości w tym miejscu tutaj, o tutaj gdzie moja ręka, będzie główny terminal lotniska. A tymczasem idziemy na terminal A, najbliżej, tak? Zobaczcie, chodnik tu jest zrobiony, widać nowy, świeży asfalt, więc można wygodnie kółeczkami jechać, jak macie walizkę na kółkach. A jak chcecie iść do hotelu, no to po prostu jesteście już na przykład przed porannym lotem, nie? Już Wam pokażę, która godzina jest, 11:31, więc spoko, szybciutko. Dobra, ja sobie przejdę, bo panie ktoś tam wyjeżdżał i sobie idę dalej. Nagranie, widzę, tutaj trwa 2 minutki dopiero, a ja już jestem prawie na lotnisku. Więc naprawdę to jest bliziutko. Na wielu lotniskach tak naprawdę w podziemiach się chodzi, albo w terminalu jakimś tam takim no, zadaszonym na przykład no, takim chodnikiem. I tego tutaj tak nie czuć, że to jest tak teoretycznie kilkaset metrów aż. Tutaj jeszcze nie ma tego, no ale w przyszłości będzie zrobione. Terminal będzie bliżej, więc nie ma co narzekać. Ja i tak w sumie trochę dłuższą trasą idę, bo mogę iść tutaj bliżej terminala dawnego cargo. Ale tutaj też jest wygodnie. Przyjemny spacerek, naprawdę. O, to jeszcze reklamy. Trochę ludzi idzie. O, to wszyscy są tak naprawdę ci ludzie idą z tego pociągu. Słuchajcie, to są pracownicy, czy gdzieś jadą sobie na plecaki. O, to może po prostu jadą na przykład z Częstochowy albo z Myszkowa, bo to bezpośredni pociąg z Częstochowy był. No ale się bardzo cieszę z tego. Że nie tylko dla pasjonatów jest pociąg, nie tylko dla mieszkańców, ale również dla pasażerów. Dobra, to muszę trochę zwolnić, bo trochę się zrobił korek. No ale no można powiedzieć, że no 5 minut się jedzie na spokojnie. Teraz jest 40. Ale jestem już na przystanku tym autobusowym. No już są gdzieś dosłownie. Bardzo fajnie. Przypuśćmy sobie, pójdę do tego
przejścia, chociaż nie wiem, czy to jest akurat otwarte. A dokładnie, no, nagranie ma teraz 4:25, ten kawałek. Od powiedzenia wam, że idę właśnie. Więc no naprawdę, nie jest to daleko. O. Idę oczywiście trochę szybciej niż inni, prawda? Bo generalnie chodzę szybko, ale o, co chyba to jest zablokowane dla innych. Albo dla... Okej, dobra, wyjście obok. No ale dobra, no jestem już, więc można powiedzieć, że szybkim krokiem 5 minut się idzie, a wolnym 8 gdzieś tak. No i zobaczcie, proszę. Godzina 11:35, z Katowic wyjechałem o 10:08, czyli godzinę 25 minut jechałem na lotnisko w Pyrzowicach pociągiem, tak? 2 pociągami. A za chwilę zrobię odwrotny spacerek, tak? Idę na stację i pojadę dokładnie tą samą trasą, no tylko odwrotnie. Przez Zawiercie do Katowic. A tutaj fajnie, kolejki są, to jest bardzo dobre. O. I zobaczcie, tutaj jest. O, właśnie, to chciałem też sprawdzić teraz tak przy okazji. Za chwilę będę szedł, a tu zobaczcie, są piktogramy, informacje o pociągu. No i trochę mi się wygięła. Ale to tam. Nad drzwiami, no, wyjściowymi, tak, jest informacja, pociąg. A bus jest na prawo pokazany, tak, autobusy są tam przy terminalu C, a pociągi są, no tak jak przyszedłem za chwilę. I tam za Moxie, za hotelem Moxie, nie? To jest ten hotel. Dobra, no to do zobaczyska za chwilę. Ja sobie kupiłem w międzyczasie hot doga, zaraz go zjem, a w tym czasie będę szedł na lotnisko. Będę szedł z lotniska na stację kolejową. Także zapraszam na ten spacerek. Trochę go przyspieszę, żeby już tak nie wydłużać, bo już był poprzednio, jak tutaj przyszedłem, był normalnie opowiedziany, a teraz przyspieszę go. No i tą stronę też około 5 minut mi to zajęło. Oczywiście trochę szybciej szedłem niż pewnie przeciętny starszy człowiek, jakim jestem. Ale no to do 10 minut z walizką spokojnie można tutaj przejść. Ok, no to czekamy na pociąg i zaraz jedziemy do Zawiercia. A321. O. Chyba ten sam, co jechałem. Pyrzowice lotniska. Ruszam. Wsiadło około 20-25 osób. Wsiadło parę. Znaczy nie widziałem wszystkich drzwi, więc na tych, których widziałem, to widziałem te parę osób, które wysiadły.
drugiej stronie jest tutaj, zobaczcie, te perony, na które muszę potem iść, żeby jechać do Katowic. A ja wysiadam na peronie trzecim. Jestem, zobaczę, ile ludzi wysiadło. Parę osób. Fajnie. Tam jest przejście na te pozostałe perony. Jestem już w Zawierciu. Jak widzicie, przejechałem teraz właśnie z lotniska w Pyrzowicach do Zawiercia pociągiem, tym najnowszym. Około 20 minut. Na pokładzie pociągu jechało, nie wiem dokładnie ile, tak podejrzewam, że około 30 osób. Myślę, że około 20 osób wsiadło w samych Pyrzowicach, a tutaj w Zawierciu wysiadło jakieś 15 osób. No w międzyczasie jeszcze się dosiadali i w Siewierzu i szczególnie w Porębie. Także myślę, że linia ta i ten pociąg się rozwinie, będzie się cały czas przyjmował, tak? No bo to musi, no nie da się w 2 miesiące zrobić takiego ruchu, jakby się jeździło przez 20 lat, prawda? Także dobry ruch, dobry kierunek rozwoju. Jak jeszcze tylko trasa z Tarnowskich Gór do Katowic będzie przejezdna i potem zrobiony katowicki węzeł kolejowy, to myślę, że już będzie w ogóle super. Ale to jeszcze z 5 lat trzeba będzie niestety poczekać, szczególnie na katowicki węzeł kolejowy. Dobra, ja się tutaj z Wami żegnam. Trochę pokręcę jeszcze oczywiście z Zawiercia do Katowic ten pociąg, ale ja mam jeszcze do niego pół godziny, więc tak naprawdę to już by nie byłby to atrakcyjny czas dojazdu, bo jeszcze z Katowic to był ok, godzinę 20 mniej więcej, nie? A tutaj powrót to wyjdzie od 12:20, to było 19 po, do 14:10 chyba będzie, no to prawie 2 godziny pojadę, nie? Więc to wiadomo, nie w każdą stronę, ale dla Częstochowy, dla Zawiercia, dla Poręby to jest super trasa, nie? No i Tarnowskich Gór oczywiście. To trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście i do następnych vlogów, no i trip reportów już z lotów do gdziekolwiek, tak? Z lotniska w Pyrzowicach i innych lotnisk. Dobra, dzięki jeszcze raz, cześć!